Hot Shots to jeden z tych filmów, o których mówi się z rozrzewnieniem, bo osoby, które pamiętają tę produkcję z czasów VHS, czyli dawno, dawno temu rzeczywiście, no ponad 30 lat temu, kojarzą postać Toppera Harley'a, czyli Charlie Sheen w tejże roli i my dokładnie wiemy, jak to się je. No sam rzeczywiście widziałem ten film na VHS-ie, to było rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dawno. Ale nie aż tak bardzo dawno, jak można byłoby się wydawać. Fabuła chyba niespecjalnie jest za bardzo po co zdradzać fabułę, bo akurat przy okazji produkcji ZAZ, czyli Cukier Abraham i Cukier, ci dżentelmeni akurat produkowali, reżyserowali większość tych parodii, jak tutaj widzisz za mną jeszcze jest, i Czy leci z nami pilot chociażby, oraz film, w którym Leslie Nielsen wciela się w rolę porucznika Drebina. Ale fabuła, zarys fabuły Hot Shots jest taki: parodia Top Gun, w której utalentowany, ale niezrównoważony pilot myśliwca musi uratować misję sabotowaną przez chciwych producentów broni. No i powiedziane było, że to jest parodia Top Gun. Tak, to jest w głównej mierze, ten film właśnie opiera się o Top Gun, ale nie tylko, bo jest tego tutaj bardzo, bardzo dużo. Oczywiście będę wspierał się notatkami, będę wspierał się ciekawostkami z IMDb, bo rzeczywiście tak to będzie wyglądało troszeczkę ciekawiej. To były czasy, lata 90. to były czasy, kiedy rzeczywiście parodie miały się bardzo dobrze. Czy to oczywiście Mel Brooks z jego niesamowitymi Robin Hoodem i Faceci w rajtusach, a oczywiście o tej produkcji mowa. Zresztą Cary Elwes, który tam gra Robin Hooda, w tym filmie również się pojawia, więc musiało być jakoś w ten sposób. Czy rzeczywiście produkcje ZAZ, one akurat też święciły triumfy i trzeba przyznać, że wychodziło im to bardzo dobrze, bo tak się zastanawiałem, czy na przykład Hot Shots po tych 34 latach w momencie robienia tej recenzji się zestarzał. Czy żarty rzeczywiście są dobre, czy są nadal aktualne, czy rzeczywiście już troszeczkę nie jest za dobrze. Więc jeżeli chodzi o humor, no to niestety muszę przyznać, że troszeczkę się zestarzał. Ponieważ tutaj akurat twórcy postawili zresztą jak bardzo często w swoich filmach, na to, że śmiejemy się co z tego aktualnie, co jest aktualnie zabawne. Są pewne oczywiście zjawiska geopolityczne, zjawiska kulturowe, które wtedy miały sens, a teraz po tych 30 latach już niespecjalnie osoby mogą młodsze kojarzyć. Moja córka oglądała ten film kilka tygodni temu i tak, no nie wszystko, musiałem pauzować, mówię, aha, ponieważ wtedy to było to, że ten spotkał tą i trzeba było rzeczywiście wytłumaczyć, czyli to było coś z cyklu, wiesz, proszę bardzo, oto jest wiersz Mickiewicza, co autor miał na myśli. Więc trzeba było rzeczywiście to wytłumaczyć. Więc tak to wygląda. Ale jest gro żartów, które są po prostu uniwersalne, które rzeczywiście śmieszą. A tutaj według moich notatek, tutaj widzisz, ta księga jest specjalnie przygotowana na to. Żarty są raczej dobre, ale jest jedno właśnie ale z tymi żartami związanymi. Jest ich mnóstwo. Naprawdę jest ich całe mnóstwo. Tutaj rzeczywiście z wszystkiego się nabijają, bo wspomniałem wcześniej oczywiście, że jest głównym motywem przewodnim tego filmu jest Top Gun. No bo oczywiście musi tak rzeczywiście być. Oczywiście musi być rzeczywiście. No niech tak będzie, pięknie to zabrzmiało. W ogóle podczas sceny na pokładzie w jednym filmie Red mówi do Toppera: twoje ego wypisuje czeki, których twoje ciało nie może zrealizować. Pięknie to zabrzmiało, prawda? I jest to dokładna właśnie kwestia z filmu Top Gun. Oczywiście mowa o filmie Top Gun z 1986 roku, nie o filmie Top Gun z lat późniejszych, Top Gun Maverick oczywiście. Więc tego humoru jest tutaj całe mnóstwo i co jest ważne, ponieważ ten film powstawał w czasach, kiedy tak naprawdę można było się śmiać z wszystkich. Teraz oczywiście teoretycznie też można, aczkolwiek czasy pokazują, że niestety nie można się śmiać z wszystkich. Tutaj się dostaje wszystkim. Na prawo, na lewo, z góry, z dołu, białe, czarne, wszędzie. Wszyscy mają przechlapane. No i jest taka jedna scena, kiedy Topper Harley rozmawia z wodzem. No i oczywiście musi to być jak najbardziej również parodia. Ich rozmowa to kompletny nonsens. Pojawiają się takie słowa jak Itaka, Minehata, Winnebago, Diphthong, Rickshaw, a także imiona niektórych członków rodziny Jackson. Latoya, Tito, Jermaine. Więc po prostu nie ma sensu.
Jak najbardziej, nie ma sensu, ale to rzeczywiście jest zabawne. To akurat jeżeli jest wrzucone w ten kontekst, jak najbardziej. Tak samo jak na przykład pojawiają się, no bo wiadomo, że skoro to jest Maverick, no to muszą być samoloty, musi się rzeczywiście dużo dziać. Muszą być my dobrzy, czyli Amerykanie i oni źli, czyli Bliski Wschód. No i kiedy pojawiają się bandyci, to nazwy kodowe ich to, uwaga, baklawa, pita, hummus, toblek, kuskus, babaganusz i kebab. Wszystkie nazwy etnicznych potraw, słowa, które wypowiadali, były głównie nazwami etnicznych potraw lub takimi właśnie rzeczami, z których się można łatwo nabić i identyfikować je jako osoby no, bliskowschodnie, bo wiadomo, że akurat lata 90. tak to było. Tak jest w filmach, że co jakiś tam czas się zmienia, prawda? Kiedy mieliśmy zimną wojnę, powiedzmy tam do lat 80., no to było, że dobrzy to byli ci z zachodu, źli to byli Sowieci. Tak, potem w latach 90. mieliśmy, że dobrzy znowuż to ci z zachodu, a źli to byli ci z Bliskiego Wschodu. Teraz to się oczywiście troszeczkę zmieniało, pokombinowało się, no ale akurat jakoś tak to wtedy rzeczywiście wyglądało i wtedy się sprawdzało. Teraz domyślam się, że ja osobiście nie, ponieważ ja się wychowałem w tych czasach i mi to już w ogóle nie przeszkadza, ale domyślam się, że mnóstwo tych dzieciaków teraz Gen Z i ogólnie osoby, które się oburzają tym, że w restauracji zobaczą hamburgera, bo to przecież krowa była kiedyś, będą naprawdę czuły się urażone, będą rzeczywiście, jak to tak można, że to jest przecież, no oczywiście, że tak, to jest akurat w ten sposób zaimplementowane i tak to miało być i tak to właśnie trzeba było odbierać, a jeżeli Ci się to nie podoba, to po prostu weź i wyłącz film i go nie oglądaj, bo humor ze wszechmiar, jak mówiłem, jest zabawny, troszeczkę się zestarzał, ale niekoniecznie. Jeżeli chodzi oczywiście o filmy, które są parodiowane, w ogóle napisz mi w komentarzu, ile udało Ci się znaleźć filmów, no bo to, że jest oczywiście, Top Gun, no to wszyscy przecież wiedzą. Mówiłem wcześniej oczywiście o tym, że Cary Elwes pojawi się za czas jakiś w Robin Hoodzie. Pewnie, że tak, bo także też musiało być. Lloyd Bridges, który wciela się w rolę prezydenta, jest genialny. W ogóle on nie był pierwszym wyborem, co akurat może dziwić. I w sumie może nie dziwić, bo pierwszym wyborem był Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, którego jak tutaj widzisz pewnie kojarzysz z roli porucznika Drabina, celowo nie podaję tytułu filmu, dostał propozycję, ażeby wystąpić w tym filmie. Tak odpowiedział właśnie Jimowi Abramsowi, czyli reżyserowi. Myślę, że zrobiłem wystarczająco dużo parodii z tobą. Okej, można by się zgodzić, ale sytuacja jest taka, że jakiś czas po tym nakręcili film, w którym po raz drugi wcielił się w rolę porucznika Drabina pod tytuł The Smell of Fear. W tym samym, to było w 1991. Następną rolę zaoferowano właśnie Lloydowi Bridgesowi i on przyjął tę rolę. I jak najbardziej panowie Bridges i Nielsen wcześniej spotkali się na planie filmu Czy leci z nami pilot? Bardzo dobrze kombinujesz. Zrobiony przez trio Zaz, czyli Zucker, Abrams i Zucker. Tak w ogóle Topper Harley jest głównym bohaterem, czyli Charlie Sheen. Nazwa Topper Harley pochodzi od skutera Harley Davidson z lat 60., który się nazywał Harley Topper. Tak akurat to rzeczywiście wyglądało, tak to rzeczywiście było ubrane. Ale film to jest swoistego rodzaju stempel, bo gdyby dzisiaj chciano zrobić taki film, to nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji w tym momencie, jak mówiłem wcześniej. Teoretycznie można powiedzieć wszystko, ale nie da się rzeczywiście, byłaby cenzura i aż żal rzeczywiście, że tych filmów nie powstało więcej, bo Hot Shots przy budżecie około 26 milionów dolarów, pamiętaj, tutaj nie są uwzględniane ceny za marketing, za reklamę, zarobił ponad 181 milionów dolarów, czyli mnóstwo pieniędzy, więc było tylko i wyłącznie kwestią czasu, kiedy druga część powstanie i druga część powstała w miarę szybko, bo bodajże po upływie 2 lat nakręcili drugą część. Tutaj akurat starano się oddać wiernie to, co powinni. Kiedy Top Gun pojawił się w kinach, nagle okazało się, że mnóstwo, że tak powiem, dzieciaków, mnóstwo osób po obejrzeniu tego filmu chciało się zaciągnąć do marynarki, bo tak, rzeczywiście, ja tak chcę widzieć. My zaciągamy się też do lotnictwa, bo chcemy nie tylko być na lotniskowcach, ale też rzeczywiście być w powietrzu. I tak samo miało być tutaj, no ale nie wszystko
się udało, budżet był jaki był, więc lotniskowiec, na którym rozgrywa się akcja filmu, to w rzeczywistości drewniany pokład. Drewniany pokład zbudowany na skraju klifu w opuszczonym ośrodku Maryland. Film został nakręcony pod odpowiednimi kątami, które sprawiły, że pokład wyglądał jak statek na morzu. Więc jak się uważnie przyjrzysz, no to możesz tam dostrzec. No i oczywiście, że tak, no i akurat tak to jakoś wygląda, jakoś źle. Film się spisuje jako parodia. Top Gun, Rocky, Superman, to ma się zamiast S jest T, jak Topper i wiele innych. Czy mogę polecić? Oczywiście, że tak. Jeżeli nie było Ci dane zobaczyć filmu w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę link do tegoż filmu, możesz sobie sprawdzić. Jako parodia nadal się trzyma. Kilka żartów, jak już mówiłem wcześniej, się zestarzało, no ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Wiadomo, że panowie Zaz oraz Mel Brooks, również który tworzy genialne parodie, raczej starali się to potraktować w sposób uniwersalny, no ale są pewne wydarzenia kulturowe, których nie można przeskoczyć, albo inaczej oni nie chcą przeskoczyć, no bo żeby to też miało ręce i nogi, trzeba to umoczyć w jakimś sosie kulturowym, kontekstowym, żeby to rzeczywiście miało sens i było dobrze, ciekawie, zabawnie. A przy okazji tegoż filmu trzeba powiedzieć, tak, panowie spisali się na medal, zrobili ciekawą produkcję. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, tylko powiedzieć, wejdź na tę listę. Oczywiście, że tak, tutaj jest mnóstwo innych komediowych recenzji.